Witajcie w Tech Driving. Jest 29 czerwca, jest około 1 w nocy. Jesteśmy na początku naszej trasy do Włoch, do toru Cremona. Po co tam jedziemy? Zazwyczaj my jako Tech Driving zajmujemy się tym, żeby nauczyć jeździć ludzi szybko, czy na torze, czy w innych okolicznościach, czy przyjadą własnym autem, czy wykorzystają jedno z naszej niesamowitej kolekcji. Jeżeli chcecie zobaczyć, zapraszam na stronę. Ale dzisiaj jest inaczej, ponieważ już jutro, we wtorek, odbywają się na tym torze testy Lamborghini Super Trofeo. Jedzie z nami Karol Basz, który już się tam ściga i na pewno o nim słyszeliście. I jedzie też z nami nasz instruktor. On tam będzie debiutantem. Tam jutro robimy testy, tam jutro się będzie ścigał, tam jutro będziemy próbowali, co auto potrafi i co potrafi za nim Łukasz. I to, czego się nauczy i te wszystkie umiejętności, które wyniesie, które też podrzuci mu Karol, będziemy też przekładać na Waszą naukę. Chodźcie z nami. Droga była niemal pusta, więc sama trasa nie zajęła nam długo. Dlatego zaoszczędzony czas chcieliśmy wykorzystać na tym, co północ Włoch ma najlepszego do zaoferowania. Pyszne jedzenie, drogi i jeziora. Niestety, kiedy już byliśmy tak blisko jeziora Garda, że czuliśmy zapach wody i pizzy, Karol wymyślił, że niedaleko jest wyścig kartingu i powinniśmy pojechać obczaić. Byliśmy pewni, że cały padok będzie pełny rozlatujących się go-kartów, zużytych opon i starych namiotów, ale niech mu będzie. Myliliśmy się. Cała impreza wyglądała jak mini F1. Profesjonalne namioty, zaawansowane wózki, co jakiś czas emerytowany kierowca Formuły 1 ze swoim dzieckiem. I jak widać, ten karting nie ma nic wspólnego z zabawą na wieczorze kawalerskim. Wśród tych dzieciaków gdzieś jest przyszły kierowca F1. Kompletny brak turystów, puste jezioro i pyszne jedzenie zapewniło idealny relaks przed treningiem. I bardzo dobrze, bo auto, które na nas czekało na torze, nie miało nic wspólnego z komfortem.
Przed wyjazdem sprawdziliśmy, jak wygląda tor Cremona na Google. Oglądaliśmy onboardy i mieliśmy jakiś obraz tego, co zobaczymy. Niewielki tor, nic z wysokiej półki. Po prostu leniwy, wtorkowy trening. Myliliśmy się po raz drugi. To, co zobaczyliśmy na miejscu, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Stare wyścigowe Porsche, zarówno 914, jak i seria G, coś, co przypominało legendarny model Mobili, stare wyścigowe 308, Italia GT3, 488 GT3, AMG GT3 i kilka bolidów Formuły 2 i 4 oraz wisienka na torcie Pagani. W garażu numer 5 czekało już nasze Lamborghini Super Trofeo. Witajcie, jesteśmy w końcu na Cremona Circuit. Kilka rzeczy muszę Wam wyjaśnić. Na początku mikrofon jest tutaj bardzo głośno, dlatego on jest akurat niezbędny, żeby było cokolwiek słychać. Po drugie, strój surfera, ale jest 10 rano, jest 32 stopnie i są Włochy, także okulary zobowiązują. Ale pokażę Wam kilka ciekawszych rzeczy. To jest nasz box Cinque, jak to ładnie go Pan nazwał. Te bolidy, które tutaj widzicie, oni też są na testach, też dzisiaj będą próbowali. To jest w ogóle jedna z mniej zaskakujących rzeczy, a raczej samochodów, jakie tam są. Dźwięk słyszycie, dlatego mikrofon. Coś, czego nie jestem Wam w stanie przekazać, to zapachy. Zapach świeżej benzyny, którą właśnie Pan pompuje, zapach spalonej benzyny z odpalanych co chwilę jakichś bolidów i samochodów, zapach spalonego oleju, opon. Wow, atmosfera jest absolutnie niewiarygodna. Pokażę Wam samochód, który jest dzisiaj z nami, Lamborghini Super Trofeo. Teoretycznie jest niby zwykły Huracan, bo mocą się za bardzo nie różni, ale chyba tutaj różnice się już kończą. Same aero zupełnie inaczej wygląda. Nie jest aktywne tak jak w przypadku na przykład Performante. Jedyne co można zrobić to zmienić nastawy skrzydła, zmienić nastawy zawieszenia i w zasadzie tyle. Do środka możemy zaglądnąć. Jest niewiarygodnie ciasno. Mieści się kierowca, no nie taki jak ja, bo jestem za gruby, ale Karol się mieści idealnie i Łukasz tak samo. Pierwsze treningi, mimo że spokojniejsze i zapoznawcze, wcale nie były łatwe. Okazuje się, że Super Trofeo nie ma nic wspólnego z komfortem zwykłego Huracana. Piękny chłopak spocony, chodź zapytamy, jak pierwsze wrażenia? Inny świat, całkowicie inny świat. Jak mi się wydawało, że sportowymi samochodami, że się jest szybko, tak? Naprawdę szybko. To nawet nie jest 30% tego, co jest na bardzo lightowym okrążeniu w tym.
dociskasz tak mocno? Ale nie wszystko. Reakcja na gaz, hamowanie. She slips upon the floor. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. Kiedy Łukasz zaczął powoli się przyzwyczajać do brutalnych warunków panujących w Lambo, zaczęło się zbijanie kolejnych sekund. Karol miał czas minuta 27. Zobaczymy, ile zbliży się do tego czasu Łukasz. Właśnie wrócili z drugiej sesji. Chodźcie zapytamy Karola, jak sobie radzi Łukasz. Z tego, co z nim rozmawialiśmy, jest mu strasznie ciężko, mimo że jeździ na co dzień tego typu autami, to jednak dla niego to jest zupełnie inna liga i Karol też mówi, że dużo musi się przestawić, bo jest to jednak zupełnie inne auto. Zapytajmy, jakie ma zdanie. Karol, jak sobie radzi Łukasz teraz? Lepiej. Z każdym kółkiem jest cały czas progres, więc no, na pewno musi się wjechać w tor. Samochód to jest zupełnie coś nowego dla niego, więc szkolimy go, żeby po prostu był cały czas progres. No i jest ten progres. Wiadomo, że potrzebuje więcej kilometrów, ale mamy cały dzień jeszcze przed sobą. To jest dopiero druga sesja, także jeszcze dużo się wydarzy. Musimy się odsunąć, bo samochód właśnie cofa, ale zobaczymy, co będzie dalej. Łącznie na torze spędziliśmy ponad 8 godzin w niesamowitej atmosferze. Wszyscy byli przyjaźni, chętnie pokazywali swoje auta i o nich rozmawiali. Widać, że tutaj pasja do motoryzacji i ścigania się jest wysysana z mlekiem matki. Jest i Karol. Karol, jak poszło Łukaszowi? Zadowolony? Był progres, to jest najważniejsze. Pojeździliśmy, mega gorąco. Bardzo. Sam jeździłeś, więc wiesz. Tylko te 2 okrążenia, No. a my mieliśmy 7 sesji po 30 minut, więc było ciężko, ale progres jest i no, jesteśmy zadowoleni, że zrobił Łukasz taki progres, więc co Nic możemy za nic więcej ująć. wymagać. Więcej jeżdżenia i można startować w zawodach. Zapach świeżego czy przepalonego paliwa połączony z rykiem silników, smrodem upalonych opon, klocków hamulcowych, zmieszane z espresso i makaronem
Przypomniał nam, dlaczego tak bardzo kochamy motoryzację.